Cześć widzowie, zaczynamy serię, w której będę omawiać umiejętności każdej z profesji. Dzisiaj zaczniemy od druida. Sam gram tą profesją, myślę, że będę w stanie naprawdę rzetelnie odnieść się do tego tematu. Pamiętaj, że twój subik ma tutaj znaczenie. To wpływa na to, że tych materiałów będzie pojawiać się coraz więcej. Zaczynamy. Tutaj miejsce, gdzie znajdują się umiejętności, zasłania mi kamerka. Muszę tu poklikać, trafić. To nie to. O, mamy, dobra. Od razu przechodzimy, widzowie, do umiejętności klasowych. Tak naprawdę z tych tutaj, tych umiejętności za bardzo się nie rozwija. Ewentualnie na starszej wersji gry, jeżeli druid miał wolne punkty, rozwijał okrzyk bojowy, aby po prostu mieć jakiś tam debuff, tak? To się tam przydawało na jakichś tam wyższych bossach. Także to taka ciekawostka. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę ten nowy system umiejętności, już nie będzie na to po prostu punktów, tak? Z racji na to, że możemy teraz umiejętność tak naprawdę wzmocnić na 21 poziom, tak? Posiadamy tutaj jakby 3 stopnie wtajemniczenia, więc nasze buildy mogą się bardzo różnić, że po prostu każdy może pójść trochę inną drogą. Ja po kolei omówię, jak te umiejętności tutaj się nazywają, do czego służą, co warto rozwinąć na samym początku, co mniej, a co będzie powiedzmy przydatne tak na tych późniejszych etapach gierki, jaką drogą podążyć, aby było dobrze. Także pierwsza umiejętność, jaką tu możecie odblokować, jest to leczenie. Jest to leczenie pojedynczego tutaj gracza. Jest to silny lek, ale tu już od razu wam powiem, widzowie, że on zostanie wyparty na rzecz leczenia grupowego. To sobie mówimy tam za chwilę, ale to miejcie na uwadze, że jeżeli będziecie rozwijać naprawdę tak do wysokiego poziomu, to prawdopodobnie ten reset umiejętności was czeka, a reset kosztuje 50 platyny i klikamy w tym miejscu, tak? Jeżeli posiadamy ją na koncie. Moim zdaniem te umiejętności są w taki sposób ułożone, że bardzo trudno będzie uniknąć resetu na każdej profesji. W okolicy 40-50 poziomu warto takie 50 platyny sobie odłożyć. Ale dobra. Także tu możemy sobie rozwinąć tak na 3 stopnie trudności. Jeżeli chodzi o to leczenie, no to tak czy inaczej bym nie rozwijał jakoś mocno, ponieważ będzie to zużywać tam jakoś więcej many. Także na 7 poziomie kosztuje to 61 many. Jakby na tutaj tym 14 kosztuje już 94. Także ja ogólnie bym się tutaj zatrzymał na tym poziomie 7, tym pierwszym, tak? I nie szedł dalej. Bo później mówię, tam i tak będziecie rozwijać co innego i nie ma sensu. A taki pojedynczy lek to jedynie może tam jakby pomóc, gdy ktoś zostanie mocno obity, albo w sytuacji, gdzie nie chcecie zużywać dużo many, tak? Bo tamte leczenie grupowe będzie pobierało tej many prawie że 2 razy więcej. Ale wiadomo, jest to taka typowa umiejętność dla druida. Jedyna profesja w grze tylko, która potrafi przywracać te punkty życia i jest to duży atut. Dzięki temu druid ma jakby niski próg zaczynania solo instancji i to jest dobre, ale też miejcie na uwadze, że druid będzie robił powoli i mozolnie różne bossy solo, porównując tam do innych klas, które w przyszłości tam się wyekspią. I gdy taki druid powiedzmy będzie posiadał tam 120 poziom, inna klasa będzie posiadała również ten 120 poziom, no to taka inna klasa postaci praktycznie te mniejsze instancje będzie robiła 2 razy szybciej nawet. Dobra, następna umiejętność jest to atak, jest to Rój Os. To, co tutaj jakby jest ważne, jest to atak urokami. Przeciwnicy na tych niskich poziomach praktycznie nie depią się na ten rodzaj ataku, więc pewnie będziecie mieli dużą celność. Oczywiście warto sobie tam rozwijać w jakimś stopniu, ale też jakoś nie maksymalnie, ponieważ to nie jest główny atak druida. Głównym atakiem druida będzie uderzenie. O tym sobie powiemy później. Więc to jest po prostu taki alternatywny atak, który tam będzie wam pomagał przy zleceniach, przy questach na początku, ale za wszelką cenę też nie rozwijajcie, tak? Jeżeli chodzi o te oski. Jest to atak z obrażeń kłutych. Możecie jeszcze tego nie wiedzieć, ale przeciwnicy posiadają odporności na różnego rodzaju ataku. Atak może być z obrażeń kłutych, może być z obrażeń obuchowych, może być z obrażeń siecznych. Może zrobię też po prostu o tym osobny odcinek. I takie oski to jest właśnie atak kłuty. Na niektórych właśnie instancjach będzie premiowany dość mocno, a na tych początkowych chyba nie za bardzo. I to, co jest ważne, że ten atak zabiera punkty akcji przeciwnikowi. Także jeżeli powiedzmy nawet będziecie walczyć w PvP z kimś,
to takie oski zabiorą komuś punkt akcji, tak? Na 7 poziomie te oski trwają 3 rundy. Bo tutaj jeżeli powiedzmy traficie tymi oskami, to na początku następnej rundy przeciwnik straci jakąś część punktów życia. Przez to, że jest to taki atak, który zabiera punkty HP co rundę. Na 7 poziomie zabiera -2 punkty akcji, na 14 zabiera ich -3 i trwa już tutaj 4 rundy zamiast 3, a 21 zabiera aż -4. Ale tu powiem Wam, że na pewno nie będziecie maksować te umiejętności na wysokim poziomie. Leczenia pojedynczego również nie. Więc tak na początku, no maksymalnie do tego 7 poziomu, ale miejcie na uwadze, że prawdopodobnie tak zrobicie reset na rzecz innych umiejętności, które pojawią się później, tak? Przechodzimy dalej. Źródło natury. Jeden z ważniejszych buffów tutaj druida. Dzięki niemu każda postać, która otrzyma, jego mana kończy się wolniej. Na 7 poziomie tej many zużywamy o 27% mniej. Na 14 poziomie zużywamy aż -40%. To jest dużo. Na 21 poziomie zużywamy aż -52%. Oczywiście tutaj też nie będę polecał iść tam na 21, tam jakoś w przyszłości, nie ma co. Ale myślę, że posiadać na tym 14 poziomie, tak, -40 zużycia many, to będzie dla Was bardzo pomocne, ponieważ każda czynność druida zabiera dużo punktów many. Ogólnie mana dla druida jest ważna. Jeżeli druidowi mana się skończy, no to żywot drużyny praktycznie po chwili również. Wzmocnienie jest to następny buff, oczywiście można rozdać go każdemu tutaj, każdej osobie z drużyny, bardzo pomocny dla postaci fizycznych, najbardziej chyba dla barbarzyńcy, bo barbarzyńcy tam kondycja ucieka bardzo, bardzo szybko, więc gdy taką jakby kondycję rzucimy, to naszemu sojusznikowi co rundę będzie przybywała tam jakaś ilość tej kondycji. I to działa w taki sposób, że im ten sojusznik tej kondycji ma więcej, to tym więcej tej kondycji będzie otrzymywał. Na pierwszym etapie, na 7 poziomie, nasz sojusznik będzie otrzymywał 37% i ten efekt trwa 3 rundy. Jest to trochę krótko. Na 14 poziomie tej kondycji będzie otrzymał 39 i efekt będzie trwał 5 rund. I moim zdaniem, jeżeli już przy tym jesteśmy, na pewno tego nie będziemy maksować. I teraz z racji tego, zależy na jakie bossy będziecie chodzić. Na początku gry wydaje mi się, że możecie zrobić jakby na drugim poziomie, przy tym środkowym etapie, tak? I to będzie tak naprawdę, ponieważ to już będzie ten efekt trwał 4 rundy. Gdy walki się przeciągają, będziecie musieli każdej osoby z drużyny coś tam jakby rzucić, tak? Jakiegoś buffa, to właśnie kondycję czy źródło, albo to i to nawet. No i nie będzie szansy, żeby tam szybko powrócić do kogoś. Więc tutaj taką zaletą to w sumie też przy źródle natury należy brać pod uwagę efekt, tak? Tej ilość trwania rund. Więc wydaje mi się, że tak później w przyszłości minimalnie zrobić właśnie tutaj na tą dwójkę przy tym środkowym etapie gry, żeby to trwało 4 rundy. A najwygodniej byłoby posiadać tutaj jakby na tym 7 poziomie, ponieważ ten efekt będzie trwał 5 rund i 5 rund to tam spokojnie wystarczy, tak, żeby po kolei każdemu coś rozdać. A tu jeszcze taka moja mała uwaga, żebyście nie rozdawali na trzeci, czwarty, piąty, szósty, bo to wiadomo, to trochę tej kondycji więcej tam jakby ten kolega dostał, ale te 34% i tak będzie spoko, a dlatego nie tracić punktów, bo długość rund się nie zwiększa. Cały czas trwa tutaj 4, tak? Więc albo robicie tutaj na tą dwójkę, na tym drugim poziomie, albo na 7, tak? Albo dwójka, albo 7. I to tak naprawdę to już Wam wystarczy do końca gry moim zdaniem. Tutaj nie ma co się pchać, bo widzicie, że to efekt dopiero na tym 5 poziomie, już na tej ostatniej rangi trwa dopiero na 6 rund. No moim zdaniem nie warte to uwagi. Także widzowie, drugi poziom albo 7, tak? I zostawić do końca gry i będzie ok. Naturalna odporność. Jest to buff, który może tutaj druid tylko sobie rzucić i to polega na tym, że otrzymujemy dodatkowe odporności fizyczne. Odporności fizyczne w gierce działają w taki sposób, że im mamy ich więcej, tym przeciwnik nas bije mniej. Tutaj na początku wspomniałem o nich, że są obrażenia kłute, obuchowe, sieczne i tak samo mamy odporności fizyczne. Kłute, obuchowe i sieczne, więc im mamy więcej tych odporności, tym przeciwnik będzie nas tutaj mniej bił. I ogólnie jest to bardzo dobra umiejętność, ale wydaje mi się, że dopiero tak używana od 80 poziomu,
nawet tam wyżej. Kiedyś tego nie było i druidzi bardzo sobie dobrze radzili. Znaczy padali, ale kurde dawali radę. Także jeżeli sobie to zrobicie, to może na taki w sumie 7. poziom tej pierwszej umiejętności to będzie trwało 3 rundy, 30 resów fizycznych to i tak jest spoko. Spójrzmy sobie tutaj na ten drugi etap. Ewentualnie, wiecie co? Tutaj trwa 4 rundy, tutaj 5. I to będzie taka sama chyba zasada na tym drugim etapie, wiecie co? Czyli albo robimy na 2, albo na 7, żeby albo wam to trwało 4 rundy, bo 3 to jednak, ale to już tak mówię, ten 80 level plus, tak? Długość rund się nie zwiększa, więc nie ma co tego robić. Albo 2, albo 7. A jeżeli macie tam poniżej, to albo tego w ogóle nie rozwijacie, albo troszkę wedle tam swoich preferencji, ale jeżeli już postanowicie rozwinąć, to od razu na 4 albo na 7, tak? Na tym pierwszym etapie gry. Byście mieli minimum 3 rundy i będzie spoko, ale tak mówię, na tych niskich levelach to tak średnio chyba. Dobra, i tutaj widzowie odblokowujecie główny atak druida. Jest to uderzenie z waszej broni. Ważnym aspektem, o którym w sumie też wcześniej nie wspomniałem, że każda runda trwania debuffa leczenia podnosi podstawowe obrażenia o 4%, czyli im macie więcej staka leka, to tym bijecie więcej. Także tutaj jeżeli chodzi o ten lek pojedynczy, to w sumie on może być używany właśnie w taki sposób, żeby stakować. Za każdy pojedynczy lek nasza postać otrzyma jakby taki debuff leczenia, który będzie trwał 2 rundy. Używając 5 leków, ten debuff będzie trwał 10 rund. Jeżeli te 10 rund, jeżeli pomnożymy sobie 10 razy tutaj 4%, to jest 40% więcej obrażeń, to jest niby dużo. Mało kiedyś się w takie coś tutaj druid bawi, ale to można o tym pamiętać. I jest to główny atak. Także jeżeli dochodzicie do tego momentu, nie rozwijacie już osek nie będziecie już rozwijać. Waszym głównym atakiem będzie uderzenie tutaj z tej pałki. I to będzie taka umiejętność, która też nie musi być jakoś maksymalnie rozwinięta, tak? To jest w sumie jedyna zasada, że im wyższy poziom umiejętności, tym więcej bijecie, ale też tym więcej zużywacie kondycji i many. A to w zasadzie tyczy się chyba tam prawie każdej umiejętności. Także na takim początkowym etapie gry przerzucacie się, tak, z tego rój os i tutaj sobie inwestujecie w te punkty, ale też tak z rozwagą, żeby mieć później na te inne tutaj rzeczy za chwilkę. Także taki początkowy etap gry, to zrobić sobie tam na tą 7, tak? 165% obrażeń. Na drugim poziomie mamy tu 242 i to już jest dużo. Jeżeli na tym byście zostawili, będzie naprawdę ok. Następna umiejętność, największy atut druida, korzenie. Dzięki tym korkom możecie usidlić przeciwnika w miejscu. Aby to uczynić, wasz korek musi tutaj jakby w tego przeciwnika wejść 2 razy, tak? 2 razy musicie tutaj nim pozytywnie trafić. Jeżeli to zrobicie, przeciwnik nie będzie w stanie się ruszyć i nie podejdzie do was. Jest to bardzo przydatne w PvP. Oczywiście przeciwnik może wykonywać ataki z daleka oraz z uroku. Używany bardzo często właśnie na wysokich poziomach. Ja właśnie zwiększyłem sobie to na 21 poziom. Jest to też taki trochę atut, gdy biega się z magiem ognia, ponieważ jeżeli korzeń wejdzie, to tutaj obrona dystansowa przeciwnika się obniża, także mag ognia albo łucznik ma wyższy procent na trafienie. Także bardzo, bardzo uniwersalna umiejętność. Ona będzie wymagana na instancji V1, V2. Jeżeli ktoś się znowu jeszcze nie wie, o czym mówię, ale tam będziecie tego używać. Tam bez druida tego się nie zrobi. Później będzie też admirał Utoru, a to już taki wyższy boss, tam również druid będzie wymagał, więc moim zdaniem warto na tyle, ile tam możecie sobie pozwolić. Możecie maksować sobie te korki, no bo im wyższy poziom, tym wyższą szansę macie na trafienie, tak? Wiadomo, obrażenia się tutaj zmieniają i ogólnie moim zdaniem takie korki minimum powinny być na tym 6. poziomie albo 7 tego drugiego etapu, żeby trwały 3 rundy, tak? Bo tam 1 runda, 2 rundy to jest stanowczo za mało, na takim już 40 plus poziomie, tak? Żeby jak wbijecie 40 poziom, mieć tą umiejętność już na tej 6, 7, bo to nam ułatwi grę na niektórych instancjach.
drużyna nie będzie padać przez to. I tak serio warto tam sobie nawet podnieść tam w przyszłości, żeby mieć trochę wyższą szansę tego trafienia. Tu mamy minus 9% do szansy trafienia. Tu jest 8, 8, 7. Już później tak z głową też trzeba rozdać te statystyki, bo jeżeli widzicie, że na przykład tutaj na tym pierwszym poziomie w czerwonym kolorze szansa trafienia wynosi minus 8%, przy drugim również minus 8%, no to na siłę już nie rozdajecie. Jeżeli macie na 1, to już nie rozdajecie na 2. Jeżeli nie możecie rozdać również na 3, co nie? No bo tu nie zyskacie na tym. Damage będzie trochę wyższy na pewno, ale to tyle. Bardzo, bardzo często też tymi korkami druidzi się bawi jako damager na niektórych instancjach, właśnie na wysokim poziomie, ale to już tak wyżej. Tam do pewnego etapu gry tymi korzeniami, no wiadomo, tam może się wspomóc trochę podczas walki, ale to służy do tego, żeby kogoś utrzymać w miejscu.